Okej, moi kochani, witam w kolejnym odcinku Morderstwa w Orient Expressie. Ostatnim razem przesłuchaliśmy wszystkie wagony, niektórych nie było nic słychać. I teraz chyba musimy wrócić do naszego. Okej, moi kochani, po raz kolejny wysypała się gra, znaczy po raz kolejny, po raz pierwszy właściwie. Musiałem przejść ją od początku, bo nie zapisałem, no i tak to wyszło jak wyszło. Spróbujemy, zobaczymy, że jeżeli ten konduktor już poszedł, jest to może otwarte, czy coś? Nie, okej. Czy my mamy... Jak wygląda nasz ekwipunek? O, to jest mój paszport. Antoine Marguerite Marceau. Francja. Co tutaj jest? Odciski palców. To nie mamy nic. Co tutaj jest? Rozkład i Okej, wyjazd z Stambułu, obiad. Wyjazd z Belgradu. Ciekawe, ciekawe. No kurde, ale tracę się w tym niestety. Plany. Mapa podróży. Będziemy jechali tak. Stambuł, Sofia już przejechaliśmy, Belgrad byliśmy, jesteśmy gdzieś tutaj pomiędzy Belgradem a Winkowci. To jest nawet Warszawa, jak miło. A, to są morza, okej. Potem Trieste, Wenecja, Mediolan, Paryż. No i okej. Co dalej? Plan pociągu. Pierwszy jest parowóz, potem wagon restauracyjny, wagon salonowy, wagon Calais i wagon Ateny-Paryż, okej. Lista pasażerów. Mamy ich ładnie rozrysowanych. No okej, na razie nam to nie jest potrzebne, może potem. Lista Poirota. No dobrze, ale to zdobyliśmy już, prawda? Prawdziwe historie kryminalne. A, tu możemy sobie... No okej, to już nas nie interesuje. Przepraszam, bo kliknąłem Escape. To jest pomyłka oczywiście. Tutaj jest łączenie, tak? Czy coś takiego? Z tym biletem dojadę do Paryża. Okej. No i nasze szklaneczki. Nie chcę, nie chcę, już nie chcę. W takim razie może chodźmy do salonu tego przedziału. No wiecie, salonowego, tak to się nazywa? Wagon salonowy. W tamtą stronę szedł przynajmniej ten konduktor cały. A, odblokował nam się chyba wagon. Nie, chwila, wagon restauracyjny, rozumiem. W takim razie zobaczmy. Stoper jest. I would expect nothing less than this exquisite work on the most luxurious train in the world. No tutaj sobie zajadają Państwo. Znaczy będą zajadać właściwie. Kiedy nadejdzie odpowiednia pora, my się przemieszczamy dalej. Nie wiem po co to robimy, ale okej. Chodźmy za tym panem. Co on tutaj zrobił? Co to tutaj jest za ciekawe? To jest pewnie wejście do... A, drzwi zamknięte. Dobra. Też zamknięte? A nie dziwota. I wagon bagażowy. Możemy się tam dostać, to ciekawe. Czyżby teraz będziemy szperać przy bagażach? O Boże, całkiem ciekawie kamera jest ustawiona. In all the time I've worked for the train line, I've never seen the inside of a baggage car. Dokładnie. It is not the most comfortable of cars aboard the train. Nevertheless, I feel the more I learn about the trains, the more it helps me in my job. Konduktor. I will see that all is secure here. Please return to the... Pardon me, mademoiselle. I should return to my sleeping compartment. Prawda, wracamy. Ciekawe, konduktor jest w coś zamieszany, ewidentnie. To nie może być przypadek. A, no tak. Nie czytałem co prawda Orient Expressu, ale kojarzę właśnie, że coś takiego tam właśnie się stało.
Bo wiecie, gra jest na podstawie oczywiście powieści Agaty Christie. Zapraszam serdecznie do lektury i do gry. Czasko. Almost. Okay. I am uninjured, Schmidt. Please stop your fussing. Everyone, please. The pass is blocked with snow, nothing more. Nothing more, he says. Nothing more? I can tell you there will be plenty more when I get in touch with my attorneys. American trains don't slam on the brakes in the middle of the night. I expect they would if they were about to plow into a wall of snow. I am afraid we may be here for some time. But this has happened before. Happened before, has it? What kind of a way is this to run a railroad, I ask you? At least the worst is over. Monsieur Poirot, I'm so sorry. I apologize co for się the stało train panu Poirot? company, for Monsieur Booth, and for me personally. Calm yourself, Mademoiselle Marceau. I hold none of you at fault. Not even the engineer, who undoubtedly saved us from being buried by the avalanche. You have sprained your ankle. It is not Poirot who has sprained his ankle, mademoiselle. It is the train who has sprained it. Yeah, the reason I do not sleep in the upper berth is to avoid pain. Perhaps I should have slept on the floor. Thank you both for your attentions. If you would now please to allow me to suffer alone. If you like. What can the children of her school be learning? Jest ciekawie. Pan Poirot jest unieruchomiony. A to był głos umierania z Gotika. Was that a cry? Go back to sleep, Greta. I'm sure it's nothing. No need to be alarmed. Let Ja me się have a pytam, look dlaczego my nie first. jesteśmy w piżamce. Ce n'est rien. Je me suis trompé. Bien, monsieur. Je me forhendu. Francuzi. Is there drama or calamity? It was Monsieur Ratchet, but he is well. Then let us hurry back to sleep. No, teraz jesteśmy w piżamie. Nareszcie. Nie, znowu nie. Ja nie wiem, czy to jest jej piżama, czy ubranie. Nie mam pojęcia. Sprawdźmy. There you are. I've been ringing and ringing. I beg your pardon, madame. Voulez-vous quelque chose? You require? There is a man in my compartment. But madame, as you can see, there is nowhere a man could hide himself. I woke up and a man was there. I felt it. You say yourself, madame, that your door was bolted. How did he enter? How did he depart? Avalanches, intruders. What's next? Robi się ciekawie. Od 3 odcinków. What now? Niespokojna noc, droga pani, niespokojna noc. Greto sobie cichutko śpi. A to co za potwór? Podążamy. This door is... The door is locked. Wszystko pozamykali.
Gdzie my w takim razie mamy iść? A, możemy się teraz poruszać po... Mademoiselle, please, do not disturb the other person. Proszę mnie nie denerwować. Może Poirot to nam otworzy. Mademoiselle. Ale wredny. To idziemy do niego w takim razie. Michelle, who was the woman in the scarlet kimono? I am sorry, mademoiselle. I was updating the inventory of the Calais coach supplies. I did not see her face. Has anyone been up and about? Only you and the other lady. It has been quiet for some time. Has anything unusual occurred? Well, there was the avalanche, of course. Later, Madame Hubbard No, czekajcie, moi insisted she saw a kochani. man in her room, Mamusia przyszła. but I could find no one. Brzoskwinki ładnie ogryza. Tak sobie, no i to było mamo na tym. Jesteś okropna. No nic, dajcie mi chwilkę. Okej, już jestem. Przez kwinki sobie zajadam. Musiała powiedzieć. Cholera. Cóż. What compartment did she come out of? I am not sure. One of the rooms in the middle of the car, I think. Madame Hubbard's, perhaps. Did No you dobrze, dobrze, hear dobrze. a thud a moment before? No, I heard nothing, mademoiselle. Perhaps it was in the compartment next to you. Zły powód, powiada pan. Dobrze, sprawdźmy. Trochę ta gra za wolno się rozwija, moim zdaniem już trzeci odcinek chyba wy, przynajmniej tak, no ja gram w to cały czas, ale wy i oglądacie już trzeci odcinek, a dalej to się zbytnio nie posuwa do przodu. Mademoiselle. No ale sam pan... jest pan okropny. Nie, wracamy do Gdzie jest mój przedział? Nie mam pojęcia. Tutaj. Muchsy. Zobaczmy, może wreszcie coś się wydarzy. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit in the train till I got to Paris. But now we may be here for days and days. And my boat sails day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even wire to cancel my passage. I feel too mad to Za talk about wredna it. amerykańska kobieta. My sister, her children wait for me. What should they be thinking? They will be thinking bad things have happened to me. I have business in Milano. Very Melanio. rich gentleman with his eye on an Alfa Romeo designed by Enzo Ferrari himself. If I am late, I may lose the sale. Say, you never said what line you were in. That is very true. I didn't. We may be here for Dobry days. gość. Back in 29, there was a train trapped in the snow like this for a week. The passengers almost starved. I'm told they hunted wolves for food. There's always cannibalism, of course. I remember one time up near Kashmir, I say. Old man, are you going to eat those rashers of bacon? Quite nice. What country is this anyway? Yugoslavia, I Jugosławia, to super. Oh, one of those Balkan things. What can you expect? You Słowanie. work for the train company? Słowiańskie ludy. Yes, but there isn't much I can do, I'm afraid. They'll send out a plow train from Broad. It's standard procedure. I don't blame you. There's nothing anyone can do. Monsieur Poirot is right, Mary. Oh? He said you are the strongest character among us. I agree. Oh no. No, indeed. I know one far, far stronger than I am. Who? Michelle, you look almost ill. What is wrong? Pardon-moi. Mademoiselle Marceau, Monsieur Poirot requests you come to his compartment at once. O, może wreszcie teraz coś się stanie. Dlaczego pan leży ubrany w garnitur, panie Poirot? What has happened, Monsieur Poirot? Murder, mademoiselle, of the most savage nature. I have ordered all of the train doors to the outside to be sealed, with the exception of the rear door of the Athens-Paris coach, so that the engineer and fireman of the train may keep the engine's boiler provided with the coal. It would become very cold in here otherwise without the steam heat. The attendant... His name is Matteo, I believe. Matteo will inform us immediately if anyone else attempts to depart the train. Fortunately, the only passenger in the Athens-Paris coach is Dr. Constantine here. Konstantin, He has miło poznać. examined the body. Doctor, Mademoiselle Marceau represents the owners of this train. You may speak freely. A więc Oh zabójstwo. no! Who has been killed?
Monsieur Ratchet. So what shall we do, mademoiselle? Pan Ratchet. Musimy zbadać to Dr. morderstwo. Constantine, you must learn all you can about the murder. Your faith in my powers is gratifying, miss. But already I have learned all that my expertise can tell me. I am no detective. W takim razie... Monsieur Poirot! Monsieur Poirot, I appeal to you. We cannot wait for the Yugoslavian police. They will detain us all for weeks while they trample evidence and bluster about with no idea how to solve a murder. Ah, if only we were in Greece. Take command of the investigation. Oh, must I? We both know the longer a crime goes uninvestigated, the more difficult it becomes to solve. Ah, yes, of course, I remember. You are the student of crime. And what you say is very true. All the same. You can be on your way to your important case in England. We can avoid delays, annoyances, and 1,000,001 inconveniences for all the passengers. I am addressing an important medical conference in London in 2 days. Oui, c'est vrai. Any additional delay would be difficult. Monsieur Poirot, my job isn't much, but it's all I have. The avalanche, your injury, now a murder. If it isn't solved, I will lose my job. No, you cannot be blamed. I will have a word with Marcel. You have my guarantee that he will not fire you. Solve the mystery. All we need say when the police arrive is, here is the murderer. Mademoiselle, use your own powers of observation. Alors, Poirot, he is confined to bed in the most serious of pain. How can he take command of anything? In my scrapbook, I have a quote from you. How does it go? To solve a case, a man has only to sit back in a chair and think. Use the little gray cells of your mind. I have often used the murderer's own words to spring my trap. And now I am caught by my own. Well done. Eh bien, mademoiselle, I will do what I can. I ask only that you do my legwork. This would appeal to you, I think. You know it would. I will issue to you the challenge I once made to my friend Captain Hastings. Accept, and we will play a little game between ourselves. No nie, ten tekst jest dobrze znany z You will piły. need to use your own little gray cells as much as Poirot. And in the end, we will see if the student of crime is ready to graduate. Refuse? I will guide your investigations much more. Either way, the crime, it will be solved. No, dobra, dajemy, I dajemy. am honored. I gladly accept the challenge. Excellent. Now, if you reach an impasse, think only, what would Poirot do? Imagine that I am there beside you, offering counsel. It may help. Okej, zaczynamy. Nareszcie się coś dzieje. Niezbyt pasjonująca gra, ale być może teraz to wszystko się rozwikła. O Boże. Has anything been disarranged in this compartment? No, mademoiselle. I was careful not to move the body in making my examination. Okej. Widzę sztuczną szczękę. Bierzemy. Widzę szklankę. Statuetkę. Boże, ile rzeczy. Nie wiem, w jakim celu to zabraliśmy, ale jest okej. Sprawdźmy. Oh dear. Someone must have stood there and stabbed him again and again. There is something in the pocket of his pajamas. Something heavy. I did not disturb it. Fascynujące. Egg. 115. That agrees with my calculations. Dobra, wiemy, o której dokonano morderstwa. The man was armed? It is bizarre. Why did he not defend himself? Okej, coś tu jeszcze jest ciekawego, co możemy sprawdzić? Nie. Jest coś na podłodze. Chusteczka. Na górze.
Regardez, mademoiselle. Środek nasenny. I won't find Na pewno? nothing else. I've already... No dobrze. Czy coś jeszcze możemy sprawdzić? Jest okno. I did not close the window despite the chill. I thought there might be fingerprints. Okej, spróbujmy. Zęby jak prawdziwe. Okej. This is neither the... Nie, chwila. Tutaj trzeba to jakoś... Mniej więcej rozumiem, o co chodzi. Odciski palców. Kurde, jak się poruszać w tym ekwipunku? To jest ciężkie. Weźmy je do pałek. Czego mogę tu położyć? Nie mogę go położyć tutaj, no. Dobra, sprawdźmy co jeszcze. Może na razie musimy znaleźć to wszystko. Co jest w kieszeni ofiary? Pudełko zapałek. Jest kapelusz. Sprawdźmy ten kapelusz. Kadżing. AP 1318. Dobra. Coś mamy. Mamy drzwi wyjściowe. Tu coś jest. I drzwi do toalety. Nie chcesz. Dobrze. Tam na górze nic nie ma. Więc to chyba wszystko. Dobra, idziemy do Poirota. Zobaczymy, czy pokieruje nas. Co mamy dalej zrobić. Pani Poirot. Monsieur Poirot. Co to znaczy? And that is everything I've discovered so far. We progress, mademoiselle. Co? The box of matches suggests the round one belonged to Monsieur Ratchet. I concur. Wyciągi... Remember the bottle I found in the suitcase? Oui, a sleeping draught, and the bottle half empty. It would be... The broken watch tells us the time of death is Very convenient. 1:15, well within Dr. Constantine's. What you say? Are the false teeth? Only to one who must wear them. And why you took for yourself the false teeth of the dead man is not... The small metal statuette. And possibly quite valuable. Take it with you. Learn more of it if you can. The footprints outside the window are były to tak. What did they say to you? The killer may have fled the train. And gone where? Still, they must be investigated. I found the inscription REV. A curious inscription indeed for that. I found only the cigar in the ashtray. No pipe. Certainly, this is a clue masculine. Monsieur Ratchet smokes the cigar, lighting it with a round match, and someone else, still to be determined, smokes the pipe, lighting it with a flat match. Chwila, nie rozumiem tego. Tutaj tak jakby wszystko pisze. Ja tego jeszcze nie odkryłem sam. To jest chyba zły pomysł. Chcę się sam bawić i to wszystko oglądać. No. Proszę. Kurde, i ten ekwipunek strasznie do nich poręczny. Okej. Jest butelka nasenna. Okej. To już sprawdzaliśmy. Tym też szklanica, zobaczmy. Na dnie znalazłem biały osad. Dostrzegam, że chyba dostrzegam też chyba jakąś plamę. Okej. Sprawdźmy statuetkę. Co na niej jest? Ta mała metalowa statuetka Indianki jest dość lekka, jak na swój rozmiar. Z pewnością znajduje się dla niej zastosowanie. Lecimy dalej. Jak tam z tym petem? Jeszcze też brzydko pachnie. Tym. Czym jest płaska zapałka? Jest zużyta.
Okrągła zapałka. Jest tu zużyta. Co to? Skrawek nadpalonego papieru. Coś było na nim napisane, ale nie mogę tego odczytać. Z drugiej strony też nic nie da się odczytać. Jest zbyt spalony. Sprawdźmy zegarek. Szkiełko zostało stłuczone. Wskazówki zatrzymały się na godzinie 1:15. Musiało zostać uderzone czymś twardym. Pistolet. Niewielki pistolet kalibru 32. Mimo swego rozmiaru z pewnością może zabić. Serwetka. Na chusteczce wyszyto ozdobną literę H. A jest tutaj, można ją zauważyć. Jest piękny haft. Jaki piękny haft. Cóż jeszcze, cóż jeszcze. Okej, to chyba tyle. No, jak te odciski palców badać? This is not the time to wander. I must focus. A, czyli muszę poinformować tego Poirota. No dobra, spróbujmy. Ah, you return. Is there more to report to me, mademoiselle? Spróbujmy. Nie, ja And that to... is everything. We progress, mademoiselle. Dobra. Co to za What of osad? the residue in the tumbler? A sleeping powder, perhaps? Such as that I found in the suitcase. It might explain why Monsieur Ratchet did not cry out when he was attacked. A possibility. Ach, However, in my experience, the usual dose of a sleeping draught would not be strong. ktoś musiał mu jej tam dosypać. Moi kochani, to na razie koniec. Skończył się czas, dlatego zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, pa.